Siema, tu wahacz. Hyundai wprowadza na rynek swojego najmniejszego elektryka, czyli model Inster. Miałem okazję rzucić na niego okiem na prezentacji, która była statyczna, więc wrażeń z jazdy nie będzie, ale garść informacji o tym modelu już tak. Na początek warto powiedzieć, z czym w ogóle mamy do czynienia. Inster ma 382 cm długości i 161 cm szerokości, zatem plasuje się pomiędzy spalinowymi modelami Hyundai i10 oraz i20. Jego zadaniem jest uzupełnienie luki w ofercie i dotarcie do osób, które chcą mieć elektryka bardziej do miasta i dla których Kona czy Ioniq 5 są zbyt duże. Zarazem też dla tych, którzy chcą wydać mniej pieniędzy, bo cena Instara startuje od 107 900 zł, a obecnie w promocji kilka tysięcy można jeszcze urwać i już za tę minimalną kwotę dostaje się niezłe wyposażenie, bo jest na pokładzie automatyczna klimatyzacja, 20-calowe ekrany, dostęp bezkluczykowy, kamera cofania z czujnikami parkowania, aktywny tempomat czy składane lusterka, więc nie jest źle, zwłaszcza przy miejskim użytkowaniu. Są też braki, bo nie ma świateł LED czy skóry na kierownicy, ale je uzupełniają dwie kolejne, powiedzmy zwykłe wersje wyposażeniowe Modern i Smart, a także dwie z dopiskiem Cross, który dodaje trochę terenowych akcentów wizualnych i właśnie takie auto w wersji Cross i z maksymalnym wyposażeniem prezentuje na tym filmie. Z ceną około 150 000 zł powinna być to raczej jednak rynkowa ciekawostka, a większość osób celować będzie w rozsądniejsze konfiguracje. Dla mnie najciekawiej wygląda Modern z mniejszymi akumulatorami. Powiedziałem mniejszymi, bo tak jak było widać w cenniku, Inster będzie miał dwa warianty układów napędowych. Słabszy 42 kWh netto akumulatory i 97 koni mocy, a mocniejszy 49 kWh netto i 115 koni mechanicznych. Obie wersje moim zdaniem powinny mieć wystarczające parametry do jazdy miejskiej. Zasięg według WLTP ma wynosić odpowiednio 327 albo 370 km, zatem znowu do kręcenia się po mieście i w okolicach brzmi rozsądnie. Mówiąc o rozsądku, najlepiej byłoby ładować Instara z domowego gniazdka np. przez noc i ładowarka pokładowa może przyjąć do 11 kW. Co pozytywnie zaskakuje, omawiany Hyundai w każdej z wersji w standardzie wspiera też szybkie ładowanie prądem stałym i wtedy możliwe jest ładowanie z mocą do 85 kW, czyli do 80% naładowanie auta powinno trwać jakieś 30 minut. Mamy też tutaj technologie znane z większych Hyundaiów, jak ładowanie zwrotne, w tym innych pojazdów z mocą do 3,6 kW, ale do tego potrzebne są już droższe odmiany wyposażeniowe. W bazowych te bariery nie występują. No ale właśnie są to bariery, bo raczej hurtowo właściciele nie będą gotowali wody na herbatę przy pomocy samochodu, jak pokazywano na prezentacji. Też wątpię, aby często w Insterze ktoś spał, ale fakt zostaje, że model ten od drugiej od dołu wersji Modern oferuje złożenie wszystkich foteli na płasko, co umożliwia wsadzenie do kabiny materaca, więc jakby ktoś chciał, to tutaj może. Do tego zresztą przeznaczona została wersja Cross o bardziej, jak to się teraz mówi, lifestyle'owym i outdoorowym charakterze. Wracając do rzeczy istotnych, we wnętrzu dostajemy sposób obsługi taki jak w większych Hyundaiach, co jest bardzo pozytywną informacją jak dla mnie, bo nie ma tutaj żadnych udziwnień czy cięć kosztów. Na kierownicy mamy zwykłe przyciski, tak samo panel klimatyzacji i wszystko co znaleźć można na konsoli centralnej jest oparte o fizyczne elementy sterujące. Też nawet USB jest zróżnicowane, bo dostaje się jedno USB-C, a drugie A z przodu, czego jestem zwolennikiem, bo jednak starsze kable są wciąż w obiegu. Generalnie Inster zapowiada się na bardzo przyjazne w użytkowaniu auto i też dzięki obecności 10-calowych ekranów w kabinie, znowu przeszczepionych z większych Hyundaiów, nie wygląda jakby był ubogim krewnym. Na pokładzie obecna jest też bezprzewodowa integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Pod kątem jakościowym dominują twarde tworzywa we wnętrzu, więc cudów nie ma, ale mają one przyzwoitą fakturę i ogólnie przy krótkim kontakcie wypadły według mnie neutralnie. Samochód oferuje też 280 litrów w bagażniku, a dzięki swojemu pudełkowatemu kształtowi w kabinie na przykład miejsca nad głową jest dobra ilość. Bryła nadwozia będzie też pewnie wzbudzała w przypadku tego modelu kontrowersje z zewnątrz, ale jak na takiego malucha wypada on moim zdaniem ok i ma w sobie to coś, że jak się na niego patrzy, to robi sympatyczne wrażenie. Też sporo lakierów, w tym matowych, czy możliwość zamówienia jasnego wnętrza może potęgować pozytywne wrażenia estetyczne. I to tyle, co przygotowałem z kontaktu z Hyundaiem Inster i pierwsze wrażenie robi on moim zdaniem pozytywne.
To znaczy wiadomo, że jest to samochód elektryczny, więc w porównaniu z małymi spalinówkami cenowo wypada blado, ale jeśli ktoś jest zdecydowany na auto na prąd, by na przykład ładować sobie je w domu, parkować za darmo, czy jeździć po buspasach, to w sumie trudno jest od takiego malucha więcej oczekiwać. I co istotne, nawet w bazowych odmianach nie jest on przesadnie ubogi, jeśli chodzi o najważniejsze elementy wyposażenia, a z dopłatami z programu Mój Elektryk na jego cenę wypada patrzeć też trochę inaczej. Dziękuję za uwagę, jeśli ten film się podobał, to zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!